Dzień dobry. Dzisiaj mamy sytuację wyjątkową. Śnieg. A śnieg w Szczecinie to jest coś nowego. Zobaczcie, co Wam pokażemy. Chodźcie razem z nami. Przejdziemy się kilkoma ikonicznymi miejscami, które w zimę wyglądają zdecydowanie inaczej niż w lato. A w lato pewnie już je widzieliście na naszych poprzednich filmach. Zapraszamy na spacerek z nami. Zapraszamy! Jesteśmy właśnie w parku Stanisława Nadratowskiego. Nazwa może jest Wam mniej znana. Jest dużo tego typu parków w okolicy. Nie zawsze trzeba być na Jasnych Błoniach czy w parku Kasprowicza. A co mamy dzisiaj w planach? Park Żeromskiego, później Wały Chrobrego w ikonicznej zimowej scenerii i zobaczymy także, jak wygląda sytuacja na nowym szczecińskim waterfroncie, czyli budynkach budowanych naprzeciwko dworca głównego w Szczecinie. Aj, lubię ten widok tutaj na zakręcie. Zawsze Dźwigi. fajnie, widać te dźwigi. Także mijamy teraz ulicę Parkową. I płynnie przechodzimy do Parku Żeromskiego. Ale biało, fajnie, że nie topnieje ten śnieg. Alejki zaśnieżone, a powiedzcie, co myślicie, czy dla Was te wszystkie alejki nie wyglądają tak samo, bo ja czasami mam wrażenie, jakbym miał się zgubić. Mimo że znam ten park, to przez to, że jest tyle śniegu, no to co? Idę cały czas po śniegu jakąś alejką, widok jest ładny. Że kiedyś to było normalne za dziecka, że tyle śniegu to było minimum. Tak, chodziło się po tym śniegu, ciągnęło się sanki, czy też jechało na sankach, jeżeli akurat rodzice, czy rodzeństwo, czy jeszcze ktoś inny nas mógł na nich pociągnąć. W tym momencie, śniegu starczy, żeby pojechać na sankach, ale czy to jest ta ilość, która była wtedy? Nie powiedziałbym. Nie wiem, jak to było w centralnej czy wschodniej Polsce. Tutaj na zachodzie tego śniegu było więcej niż dzisiaj. Nie wiem, jakie jest porównanie w Waszych miejscowościach. Czy tego śniegu jest tak samo odpowiednio mniej niż kiedyś, czy tego śniegu jest podobna ilość, jeżeli już spadnie? To prawda. Ale zobaczymy, czy zobaczymy kogoś, jakieś dzieci na sankach. Czy w ogóle dzieci jeszcze mają sanki? Czy już posprzedawali rodzice? Ogon wystaje zza drzewa. I co teraz? Co to będzie, co to będzie? To będzie husky. Ale ucieszony. Ile on ma energii nagle. On czerpie energię ze śniegu, tak? Tak, energia odnawialna ze śniegu. Takie husky, czy czał-czały, czy jakieś inne malamuty. To można je zamknąć na balkonie i ten pies będzie zadowolony, ale potem obrońcy zwierząt powiedzą, że co? Że pies na balkonie w ogóle zamknięty, jak tak można, a on się cieszy. I co zrobisz? On nie chce wejść do domu, jak na tych filmikach, nie? Ja to widziałem. Są fakty autentyczne, mówię Wam. Fakty autentyczne. A on się cieszy. Tutaj czytałam, że część tego Parku Żeromskiego ma być rewitalizowana w ramach tego projektu, że chyba tam 28 takich mini skwerów i parków zrobią. To jest fajna inwestycja. Jeżeli będziecie odwiedzać Szczecin, czy jesteście w Szczecinie, to warto o tym wiedzieć. Można zobaczyć fajne miejsca na odpoczynek w trakcie przechadzek po mieście, które będą już niedługo. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. To jest dyskusyjne. To jest dyskusyjne. Jak to się mówi, wyjdzie w praniu. Tak, ale kto tak, będzie tak. prał, to nie wiem. Shopów coraz więcej, więc kto wie. Także jak mieszkacie w Szczecinie, to możecie sobie wejść na stronę, zobaczyć, może akurat obok Was się wylosowało mini skwerem. Trudne się wylosowało, trudne. Bo obok nas taki już jeden powstał, i widzieliśmy, że dzieci się tam nawet bawią. Więc dobrze, korzystany jest. A Wy napiszcie nam w komentarzu, jakie części Szczecina chcielibyście jeszcze zobaczyć. Z chęcią się tam przyjdziemy, ponagrywamy. A może po prostu chcecie zobaczyć Szczecin, bo jeszcze go nie znacie. Różne tajemnice, ciekawostki, hidden gems i inne ciekawe rzeczy. To wszystko mamy w rękawie. Tutaj, w tym rękawie. Ty, a co to jest za krąg z krzaków? Krąg życia? Krąg, co to jest? To jest Czy na jeże? Na jeży? Pułapka na jakieś demony? Zobaczcie, taki krąg jest zrobiony, takie kółko z krzaków, z gałęzi pokładzionych. Szczerze mówiąc, to ja bym się zastanawiał, czy tu nie będzie jakieś pogańskie święto obchodzone. Tak w temacie Słowian, Wikingów i tego, skąd generalnie pochodzimy jako tutaj naród polski. Kto wie. A tak na serio, albo nie do końca serio, nie wiem, czy to jest chronione to drzewo, które tutaj jest już urwane? Ja myślę, że to jest jakaś forma ochrony. Z pomiędzy drzew wyłania się już szczeciński termos.
czyli nasz Pazim. Ale my nie będziemy dzisiaj iść w tamtą stronę, w stronę miasta. Idziemy w stronę przeciwną, czyli tam, w stronę Wałów. A tutaj tuż obok Hotel Park w zimowej scenerii. Bardzo ładnie się to prezentuje. Też fajny pomysł, taki hotel w centrum parku. A tak naprawdę tuż obok centrum miasta, więc to jest podwójny benefit. Oj tak, Wchodzimy już na kostkę brukową, więc to też znaczy, że zbliżamy się do starszych części, bardziej zabytkowych. ta kopuła tej cerkwi jak się świeci tam. W takim pełnym słońcu w zimę to rzadki widok. No, ładnie. Nigdy jakoś nie zwróciłam uwagi na to, że tu są takie stare drzewa poobcinane, takie już ledwo zipiące. Co może to już też zabytek? Czy drzewa mogą być zabytkiem? No nie bez powodu dąb Bartek czy inne zabytkowe dęby ogromne są zabytkiem. No ale to są pomniki przyrody, a czy mogą być zabytkiem? Czy pomnik przyrody to zabytek? Według mnie tak, według mnie to jest to same. A w tym momencie idziemy w inne miejsce z zabytkami. W ogóle ciekawe jest to, że w lato nie ma tutaj takiego prześwitu, a teraz jak jesteśmy w zimę, to tam widać jedno z największych skrzyżowań w Szczecinie, czyli Plac Rodła. Słynny budynek ZUS-u, pałac ZUS-u. I w tym momencie, jak się obrócimy w drugą stronę, to zobaczymy, że znajdujemy się już tuż przy Wałach Chrobrego, że nie wiem, czy Wy od tej strony uczęszczaliście tutaj, albo jeżeli będziecie kiedyś, to czy tak będziecie iść, ale te miejsca znajdują się bardzo blisko siebie, co nie jest wcale oczywiste w lato, kiedy wszystko jest zarośnięte. Ja pokazuję, jak łatwo można tutaj zwiedzić te rejony. W sumie na jeden dzień taka wycieczka. Centrum Szczecina, Wały Chrobrego plus Na przykład, park Kasprowicza Jasne Błonia brzmi jak ciekawy plan. Oj tak, taka Do tego jednodniowa wycieczka. jakieś fajne jedzenie w centrum miasta i można żyć. Lata temu tutaj byłem w tym miejscu na górze, a widoczek jest super. Fajnie się bawią w chowanego. My się możemy pobawić w chowanego z Wałami Chrobrego i budynkami. Tutaj widzimy je od tyłu. Tutaj mają chyba dobudowywać, nie? Do tego budynku. Plotka głosi, że nowa siedziba Teatru Polskiego ma być budowana, a czy będzie? Nie wiem. Był w internecie projekt wrzucony, który wyglądał dosyć kontrowersyjnie dla niektórych. Taka nowoczesna bryła. Zobacz, tam jest łódź ukryta. Rzeczywiście tam jest łódź ukryta. Podejdziemy bliżej i zobaczymy, jak to wygląda z bliska. A wy dalibyście gołębiowi usiąść na głowie? Gołąb wie, co się święci, patrzy się na nas, jakbyśmy mieli go zjeść, a on chciał tylko zawrócić w głowie Mickiewiczowi. Mickiewicz wielkim poetą był. O Adamie Mickiewiczu zapewne wiecie wiele. O tym pomniku, my sami przeczytaliśmy tabliczkę. Tabliczka mówi, kiedy powstał, w 1960 roku. A generalnie, jeżeli chcecie się dowiedzieć o zabytkach w Szczecinie, które mijacie, to tabliczki w większości są w 3 językach. W polskim, niemieckim i angielskim. Ale widok. Ale tutaj ładny widok jest na zamek? Na zamek. Tak, to jest zamek. Bardzo ładnie. Urokliwe te uliczki tutaj. A my zwiedzamy dalej. Podchodzimy pod tą obiecaną łódź. Okej, mamy łódkę. W takim trochę opłakanym stanie ta łódka. A Ty, jest w ogóle ona jest sprytna. ze Świnoujścia. I ze Świnoujścia. Beskitu, Świt 38. Czyli co, to był kuter? Czy Kuter. kuter, no. Tajemnica łódki rozwiązana, mówiąc krótko. Tak. Rzeczywiście taką konstrukcję daszek zrobili. Ale tak trochę chyba po fakcie. No te deski, tak żeby wymienić, to trochę by czasu zajęło. Nie wiem, ile lat może mieć taki stary kuter. 50, 70. No to malowanie takie współcześniejsze to oznaczenie, nie? No tak, widać. No jest to niewątpliwa ciekawostka. Fajnie jakby zrobili jakieś wejście tam, zbudowali, nie? No na razie trzeba było przeskoczyć przez płot, ale czy deski by się pod nami nie załamały, to nie powiemy. No, dlatego mówię taką konstrukcję, żeby w środku zbudowali i żeby można było wejść. Wokół rusztowania jakieś deski, poręcze. No. Nie takie rzeczy się robi. A inne to po prostu zafoliowali, zastreczowali. No jakaś to ochrona tam jest. Pamiętam wcześniej one tak se chyba po prostu stały tutaj odłogiem. Ale ten widok się nie nudzi, jest piękny za każdym razem. Ikoniczny budynek
w sumie rotunda, czy rotunda to budynek? Jakiś tak. Ślicznie to wygląda. Tutaj jest pięknie. Co to widać tam daleko, takie białe zbiorniki? Jakieś zbiorniki z paliwem zapewne. To już część portu szczecińskiego. A, to jest Kubota? Przyznam, firma awansowała z produkcji klapków do produkcji kołoparek, odśnieżarek. Może tam jest inna literka. Nie no, tam jest K jak Kubota. Możecie w Kubotach jeździć w Kubocie. Tam pies się cieszy do kawy. O. Pies czeka na swoją poranną kawkę. Macie już poranną kawkę za sobą? Jak nie, jak jesteście właśnie przy kawce, to smacznej kawusi. A z tego miejsca zawsze możemy zobaczyć piękną panoramę Szczecina z łasztownią w roli głównej, Morskim Centrum Nauki. Naszą odrostradą. A na samej promenadzie górnej znajduje się dziesiątki, może dziesiątki nie, ale duża część ławeczek. Można usiąść, posiedzieć, popodziwiać ten widok. Także to, co jest za nami. Gmach Muzeum Narodowego. Też sławne miejsce do zdjęć. Także jeśli byliście na wycieczce w Szczecinie, na pewno odwiedziliście to miejsce. Ikoniczne miejsca. Tutaj macie tabliczkę Wały Chrobrego oraz obok starą tabliczkę, taką bardziej historyczną. Takie stare tabliczki ulic można znaleźć w wielu miejscach. Pytanie, czy gdzieś nie zachowała się jeszcze jakaś niemiecka tabliczka, na której było napisane Hakenstrasse, czyli tarasy Hakena, tak jak oryginalnie nazywały się Wały Chrobrego. Dokładnie, a ciekawe. Może w muzeum mają. A jeśli chcecie przeczytać więcej o Wałach Chrobrego, tarasów Hakena, tutaj macie informacje. O, a tak to wygląda z góry. No i zdjęcie. Dużo się nie zmieniło od tamtych lat. Czyli mają około 500 metrów te wały. Pół kilometra. To jest fajna odległość do przejścia jako spacerek. Fajny spacerek mógłby być. I pooglądanie widoków, które rozpościerają się dookoła nas. Jeżeli Wam się w głowie nie zakręci od tego, jak krążę. A w sumie w lato odbywa się tutaj wiele różnych imprez. Tak, między innymi u podnóży odbywają się żagle, festiwal żeglarski, czy też to, co było w zeszłym roku, czyli Tall Ship Races, jeżeli chodzi o takie główne wydarzenia. Tutaj, gdzie idziemy w tym momencie górą, odbywają się często mniejsze cykliczne wydarzenia. Wydarzenie, pamiętajcie o ogrodach, duże targi ogrodnicze, gdzie można kupić sobie roślinki. No, majestatycznie to wygląda. U podnóża. Jeszcze te schody. Rzekłbym nawet, że monumentalnie. Tak. Także w lato myślę, że też tutaj będziemy aktywni. I pokażemy swoim okiem, jak wyglądają wydarzenia, które odbywają się tutaj i w innych częściach miasta. Więc jeżeli nie chcecie przegapić tych wydarzeń, kliknijcie subskrybuj na dole, polajkujcie ten film, a my idziemy dalej. Ja tak spieszę, żeby Wam powiedzieć, jak obrócimy się do tyłu, to wygląda na to, że statek się odpala. To jest ciekawa rzecz. I wypłyną w kolejny rejs. Na zalew. A ten statek, czyli Navigator 21, to jednostka szkoleniowa, która należy do Politechniki Morskiej. Też kolega mój, kilka osób znajomych szkoliło się na nim. Podobno mają kupować większą jednostkę, bo to jest już dla nich za małe, na tą ilość studentów, która tam się szkoli. Statek badawczy. Tutaj mamy taką bardzo ładną fontannę. No ale wiadomo, na zimę ona jest wyłączona. No ale jak będziecie tu w lato, to polecam, zwłaszcza wieczorem. Bardzo ładnie jest oświetlona. Dużo osób też przyciąga wieczorami. Przyznam, że widzieliśmy tutaj nawet sesje ślubne, więc nie dziwię się. Tak. To miejsce jest często wybierane przez szczecinian i na spacery,
fotogeniczne. Tak, zeszliśmy już na dół schodami, tak to się prezentuje. Prawdziwą skalę tych rotund widać tutaj z dołu, kiedy widzimy, jak to jest głęboko wkopane w ziemię, że to nie jest tylko to, co wystaje. No, a jeszcze trzeba powiedzieć, że pod spodem są podziemia Szczecina słynne, które można zwiedzać. W sumie cały Szczecin jest usłany podziemiami, więc no, szczerze mówiąc wyczułam, że w ciągu kilku lat będzie jeszcze dużo więcej udostępnionych do zwiedzania różnych komnat, piwnic i różnego rodzaju tuneli pod miastem. Ja tu widzę pierwsze krokusy. Mamy drugą połowę lutego, a tutaj już krokusy kwitną. A Szczecin jest znany z krokusów. W zeszłym roku odwiedziliśmy Jasne Błonia, na których dywan z krokusów zdobił po prostu całe miejsce. W tym roku na pewno też odwiedzimy, więc czekajcie, czekajcie. Chcemy pokazać Wam je w nasz sposób. A jeśli chcecie zobaczyć film z poprzedniego roku, to jest on dostępny na kanale. O, będzie podlinkowany. Tu damy link. Aż mnie korci, by taką przebitkę wstawić, jak to wyglądało w czasie regat, jak tam było pełno żaglowców, takie pyk i pyk. Tam z tyłu za tym Morskim Centrum Nauki jest komin. Wygląda jak statek odpływający. Jak statek, no. To miało symbolizować kontenery na statku i szczerze mówiąc ten komin tylko to ułatwia, żeby to zobaczyć. Tak. No. Morskie Centrum Nauki też się odpaliło na zimę. Popłynie porostatkiem w piękny rejs. Patrzę, czy ten dach widokowy jest dostępny, czy są tam ludzie. Chyba są tam ludzie, tam widzę. Także na ten dach też można wejść, można go zwiedzić, jest winda. No i samo Morskie Centrum Nauki w sumie też polecamy. Można spokojnie kilka godzin zwiedzać i się nie znudzić. Tak na szybko, żeby spojrzeć wszystkie atrakcje, no to minimum 3 godziny trzeba sobie zarezerwować. A warto. Dużo ciekawych eksperymentów, czy też miejsc no, kreatywnych do zabawy i pokazania nauki dla dzieci, a także dla dorosłych. Ty, jak pamiętam, tam byłeś ze znajomymi. Tak, i momentami poczułem się jak dziecko, fajne, interaktywne zabawy, żeby zrozumieć, jak działa wiele zjawisk, czy no, jak generalnie wszystko związane z morzem, statkami, z marynistyką jest zbudowane, jak działa. Opuszczamy Wałek Chrobrego od strony południowej i teraz idziemy na nabrzeże. Zapraszamy na dalszą część filmu. O! Ale mamy odwiedziny w Szczecinie. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. O, A na Śląsku my już byliśmy, więc teraz Śląsk przyjechał do nas. ciekawe, gdzie występują. Czy na W zamku? teatrze, na zamku. W operze? W filharmonii? Wszystkie te instytucje kultury są tuż obok, jak już pokazaliśmy, więc to tylko autokary. Oni gdzieś są indziej. Także witamy Śląsk. Śląsko, Gatko, mile widziana. A pod trasą zamkową paradoksalnie też warto się przejść, ponieważ znajdują się tutaj bardzo fajne murale. Jak ktoś lubi murale, lubi sztukę graffiti, to tutaj lokalni artyści zawsze mają swoją galerię. Ja najbardziej lubię ten z policjantami, potocznie mówiąc, suszącymi, ponieważ tutaj bardzo często taka akcja naprawdę się odbywała, więc to jest pewien hołd. Tak, mamy tutaj różne symbole, różne graffiti. Warto spojrzeć na filary, jeżeli będziemy przechodzić tą okolicą. Ona łączy tutaj Wały Chrobrego z nabrzeżem. Co to za tabliczka? To jest tabliczka mówiąca o tym, kiedy powstała trasa zamkowa, czyli no, W którym autostrada roku? w centrum miasta w cudzysłowie. Jedna nitka w 87, druga w 96 i jest zdjęcie kościoła, który tutaj stał wcześniej. Fajnie jest graffiti wkomponowane, że tutaj facet pokazuje palcem, że jest tabliczka. Tak, Dosłownie w ten sposób. fajnie, fajnie, fajnie. Street is calling. Ulica dzwoni. Mi się podoba marka adresu, jaki on ma. No Face Heroes. Bohaterowie bez twarzy. Mi się podoba, że ulica dzwoni.
i jest kabel z ulicy. Halo, ulica, ale to ty dzwonisz. Powietrze. Jakie powietrze? Powietrze, tam. A, powietrze. Też jest tego typu abstrakcyjnych obrazów trochę namalowanych, więc warto tutaj popatrzeć. Widzę tam dookoła pełno różnych żywiołów. Tutaj jest kolejny. Czyżby woda? Pewnie tak. Z tyłu widzę ogień za samochodami. A, jest żółty i czerwony. Okej, tylko nie widać na nagraniu, bo ciemno jest. Tam było Street is Calling, tu jest Jiu-Jitsu is Calling. Brzmi jak cała seria. No, podoba mi się taka seria. Jiu-Jitsu is Calling. Tak widzę, że kapie woda, to jest ten. A, myślałam, że to jest całe pełne wody. Wiesz, że tu jest tak woda zebrana, a to jest taka siatka. Dobra, Nie, to z góry jednak kapie. z góry kapie. Ale sieć taka, klimaty morskie. To Nawet tylko się- zabezpieczenie przed odpadającymi kamyczkami. Nawet się sople porobiły gdzieniegdzie. Ale widoczek na zamek. Pomiędzy Przyznam- budynkami. Uwielbiam, jak tak wygląda, jak te plany nachodzą na siebie. To jest fajny widok. Aż warto zrobić zdjęcie. Taka mała rzecz, a cieszy. Co tu znalazłeś? A, serduszko. Fajne Czy to serduszko. sztuka, czy to wandalizm? A my jesteśmy na obrzeżach Starego Miasta w Szczecinie. Przy ulicy Kurza Stopka. Kurza stopka. Nazwy ulic tutaj są piękne. A z samego tematu Starego Miasta dzisiaj nie będziemy poruszać. Jeżeli jesteście ciekawi naszego oka, naszego spojrzenia, dajcie znać w komentarzu. To jest flaga Łotwy, Estonii? Nie pamiętam. Bye bye, Stare Miasto. Idziemy na nabrzeże. Wchodzimy na bulwary, więc... A dziękujemy tutaj za przepuszczenie. To jest bardzo fajny gest, jeżeli ktoś puszcza. Przepisy się zmieniły, chyba już za bardzo nie musi, ale miły gest. A tutaj ktoś wrzucił swoje zdjęcie z jakiegoś lokalu. Big co 50? chodzi? O co chodzi? Nie Sally? wiem. Sally? Big 50? Ktoś powiesił swoje zdjęcie. Zazwyczaj jak ktoś wisi na lampie, oznacza, że się zgubił. Tutaj chyba się zgubił na imprezie. Zaczynając od pomnika marynarza przez filary trasy zamkowej. Statek Ładoga, też ciekawe miejsce na gastronomicznej mapie Szczecina. Restauracja na wodzie. A jak się zbliżymy w tą stronę, no to mamy biurowiec dla Stadia. Miejsce pracy wielu osób. Budynek Urzędu Morskiego bodajże? Nie, to jest budynek Izby Celnej. I nowe inwestycje, w stronę których pójdziemy i pokażemy Wam, jak to wygląda w tym momencie nad wodą, bo w ostatnich latach zmieniło się bardzo dużo. Tutaj widać cały lokal oklejony serduszkami. Wczoraj były walentynki, także jesteśmy dzień po Dniu Zakochanych. Fajne miejsce na kolację czy tam obiad walentynkowy. My jesteśmy tu gdzie X i idziemy w prawo. Ciekawe, czy coś bierze. A teraz będziemy mijać most Długi, a przy moście Długim mamy tabliczkę o Alei Żeglarzy, czyli O, chłopacy będą ryby łapać. tam chyba nie znajdą ryby.
Życie to nie Corekeeper. W Corekeeperze taka bardzo przyjemna gra. Starczy kawałeczek wody, żeby wyłowić rybę. Tam nie Tam znajdą. nie starczy wody. No i wylądowaliśmy pod mostem. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Zaraz wyjdziemy. Tutaj mamy też punkt pomiaru wody. Jeśli widzicie wysokość poziomu wody, to on jest mierzony tutaj. To jest stacja IMGW. A my weszliśmy właśnie na część, która jest czymś nowym. Tego jeszcze nie grali. Część tak naprawdę cały czas w budowie. Kiedy będzie oddana do użytku? Sam tego nie wiem. Ale już czekam z niecierpliwością, bo będą kolejne nabrzeża, po których można się poruszać. No a same budynki, w których no też prawdopodobnie część życia, czy wieczornego nazwijmy to, prawdopodobnie będzie się odbywać w Szczecinie, więc to jest fajne miejsce na mapie. Także jak oceniacie tą inwestycję? Czy uważacie, że tutaj powinno być coś innego? Czy te budynki są dobre? Tutaj mewy mnie zakrzykują. Bardzo o coś walczą. Mewy walczą o uwagę, mówiąc krótko. Tak. Nie wytrzymały po prostu ilości napięcia tutaj przekazanego. Tak, tutaj tak się to prezentuje. To jest nowa inwestycja w Szczecinie. Nowe budynki powstają na naszym nabrzeżu. Wcześniej nie było tu raczej nic. Jakieś baraki, więc ta architektura z tyłu, jaka jest, ocencie sami, ale jest. Także coś nowego pokazujemy, też to, co się zmienia w Szczecinie, no bo Szczecin się zmienia. Łapią w locie. Daj, 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 daj. No to dobrze mają, karmione są. Przyznam, mewy premium. Zobaczmy na przybliżeniu te budynki, przyjrzyjmy się im. Na pierwszy rzut oka widać duże balkony. Widać, że tutaj chyba prawie każdy będzie miał balkon. Z widokiem na wodę to sama przyjemność, jeżeli w lato nie będzie wiało. Tamten budynek w oddali wygląda trochę jak statek. Tak, tak, tu często jest mówione, że te budynki, jak jeszcze podejdziemy tam bliżej, od przodu je zobaczyć, to możecie zobaczyć jakby ten kształt statku. Ciekawe, czy ludzie, którzy kupują tam mieszkania, wiedzą, że na dole będzie jeździł pociąg. A raczej ten pociąg jest szybszy. Był szybciej od budynku, więc on tam jeździ od zawsze. A czy ludzie są świadomi? Czy jest na wizualizacji? Na szczęście towarowe nie jeżdżą. Jedno Wam powiem, to cała okolica bardzo się zmienia. Czy te budynki po drugiej stronie tutaj rzeki, czy no, przebudowa torowisk dookoła, która się dzieje. Też mijamy teraz budynek starej drukarni, który no, gdzieś tam remont się zatrzymał, ale według wizualizacji będzie fajnym dopełnieniem z tej strony. No, zmienia się pozytywnie wokół dworca. Ulica Kolumba też już nie wygląda jak kiedyś, że po prostu rozwalone płyty, tylko ten tramwaj jedzie po czymś równym. No to jest na pewno lepsze niż kiedyś. A co nas czeka później w tym miejscu? Zobaczymy. Na pewno to będziemy chcieli nagrać. Czy musimy poczekać kilka lat? Nie wiem. Tempo póki co jest jakie jest. Z tej strony to wygląda tak, jak to pamiętam lata temu. No, oczyścili trochę ze starej cegły. Tak, tutaj na dole spod tego budynku kiedyś wyjeżdżały busiki. Busiki do Pyrzyc, do Gorzowa. Do mniejszych miejscowości generalnie. Pamiętam. Nie wiem, skąd teraz te busiki odjeżdżają, jak tutaj jest rozkopane. Może z drugiej strony budynku. Ale fajnie patrzeć na tą ulicę wyremontowaną. Tory tramwajowe nowe. Asfalt. Inwestycje idą. Tutaj cała ta droga była bardzo długo zamknięta. No, był duży problem, żeby poruszać się samochodem w tej części miasta. Całe szczęście już jest otwarte, więc z tego jesteśmy zadowoleni. Tak, tutaj widać ładny budynek poczty. Tutaj pokażę Wam, jak to wygląda pod górę. Ale z całych plusów to jest jeden minus. Tam były 2 tory tramwajowe, został jeden. Jest lepszy, ale jeden. Tutaj tramwaj zjeżdżał w dół i w górę i jechał? Tak, a teraz jest tylko w jedną stronę, chyba tylko w górę może jechać. No i pamiętam, tu był przystanek jakby na prawo. To No jest ten przystanek? Jest dalej.
A, no to jest, okej. Te tory nie są wykorzystywane liniowo. W razie jakiejś awarii tutaj tramwaj może zawrócić, nie musi jechać w drugą stronę miasta. Tam widać z tyłu też Poseidon. Czyli biurowiec obecnie, a kiedyś to był dom towarowy, w którym odbywał się handel na iluś piętrach. Robiło to ogromne wrażenie te 20-30 lat temu. No nie wiem, czy pamiętacie ten budynek kiedyś, to centrum handlowe? W sumie to tak ładnie nazwałeś. Dom towarowy. Dom towarowy, o Centrum właśnie. handlowe to jest teraz, to był dom towarowy Właśnie, z wieloma to piętrami. był dom towarowy. Bardzo dobre wspomnienia za dziecka, po prostu wypełniony sklepami, ciuchami, ubraniami, Pegasusami, Playstonami i innymi konsolami. Zabrzmiało trochę jak rap, ale... Ja pamiętam na samej górze sklep z książkami i z komiksami. To też było fajne. Tam były płyty, muzyka, wszystko. To też się za dziecka chodziło. Pamiętam, bardzo dobrze też wspominam. Także chyba ogólnie pozytywne wspomnienia z tym budynkiem. A budynek wiele lat stał zamknięty, zniszczony, został całkowicie zaadaptowany na pomieszczenia biurowe, restauracje, hotele. Więc fajnie. Czujesz? Zapach czekolady. To jest Także zawsze w tym dotarł miejscu też magiczne. tutaj. Fajnie. Że widać, że szczecińska fabryka działa na pełnej dzisiaj. A osób na budowie tych nowych bloków nie widzę jakoś, oni nie działają na pełnej. Oczywiście dosyć pusto tu jest. No dosłownie, nie widzę nikogo tam. Tutaj widać jakieś kontenery na dole. Czy kogoś tu zobaczymy? Nie widać. Widać za to początek autobusów, które tam dalej stoją i odpoczywają. A plotka głosi, że te autobusy, które mają bazę po drugiej stronie rzeki, też mają stamtąd zniknąć. Powstaną tam kolejne budynki, a autobusy przeniosą się na południową stronę Szczecina. Ale kiedy i czy to będzie prawda, zobaczymy. Tak się to prezentuje. Widać też czerwony ratusz. Bardzo piękny budynek, też warto zwiedzić okolice jego i sam budynek. Wyremontowaną ulicę na dole, przystanek tramwajowy też nowocześniejszy. Także znowu jeździ tu trójka. Po Można ilu? Po powiedzieć 3 latach w przerwy? końcu, ale jeździ. Także dla osób spoza Szczecina znowu, tak jak pamiętacie, można trójką dostać się na dworzec, tak jak kiedyś. Albo i do szpitala, jak wiele osób jeździło. I w drugą stronę do szpitala. A tutaj zrównaliśmy się już z budynkami. Tak one się prezentują. Tutaj widać ten kształt łodzi zamierzony. Te tarasy są coraz większe im wyżej, że każde piętro wyżej ma większy taras. No tam w połowie budynku ten taras to jest taki bardzo solidny. Przyznam, że tam wypoczywać na jakimś leżaczku pod parasolem, popijając jakąś herbatę, kawę czy inny napój, byłoby ciekawą rzeczą. Ciekawe, jak pociągi, dworzec i wszystko ma się do tego. Jaki poziom hałasu tu będzie? Poziom hałasu będzie zależał od godziny. To prawda. Dziękujemy za ten spacer razem z nami. Lajkujcie, subskrybujcie. Dajcie znać w komentarzu, która z tych inwestycji, które pokazaliśmy, była dla Was najciekawsza. Albo, jeżeli jakiejś nie pokazaliśmy, też ją opiszcie. Do zobaczenia w następnych filmach. Hej! Pa!